Andora jest małym, niezależnym księstwem leżącym w Pirenejach pomiędzy Hiszpanią i Francją. Jej stolicą jest Andorra la Vella, gdzie znajdujemy się obecnie. Jest to raj nie tylko dla osób uprawiających sporty takie jak kolarstwo, narciarstwo, trekking, ale też i dla osób kochających zakupy. Cała Andorra jest, można powiedzieć, wielką strefą bezcłową. Także możemy się poczuć jak na lotnisku. Jest tutaj pełno galerii handlowych, sklepów z biżuterią, sklepów z zegarkami, jak i wiele innych ekskluzywnych butików. Także nic, tylko cieszyć się z zakupów, ale jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Robiąc zakupy, nikotyna i alkohol, są limity, więc na to trzeba zwracać uwagę. Ale tak poza tym, to trzeba korzystać z Andory tyle, ile się da. Andorę odwiedziliśmy w okresie przedbożonarodzeniowym. Niektóre ulice i sklepy były już świątecznie przystrojone, a kawiarenki zachęcały, aby przycupnąć i napić się czegoś ciepłego. I choć w tej aurze brakowało nam trochę śniegu, to świąteczny wystrój dodawał magii temu niewielkiemu państwu wciśniętemu między szczyty Pirenejów. Choć Andora słynie z turystyki, bajecznych widoków, to wielu ludzi przyciągają tutaj również bardzo niskie podatki lub nawet ich brak. W tym małym, można powiedzieć, kraju raju podatek VAT wynosi 4,5%. Z kolei nie zapłaci się ani grosza od spadku, darowizny czy majątku przekazywanego rodzinie. Wyjątkiem jest zakup nieruchomości. Tu obowiązuje niewielki, bo 4% podatek, ale i tak w porównaniu z większością Europy jest to nadal raj. Gdy chcemy choć na chwilę uciec od zgiełku miasta, warto wybrać się tam, gdzie Andora pokazuje swoje spokojniejsze oblicze. Solarny taras widokowy, czyli Mirador Solar, Roc de Quer czy Puente Tibetano to miejsca, w których można popatrzeć na Andorę z innej perspektywy i ujrzeć ją spokojną, piękną oraz dającą poczucie relaksu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych widokowych perełkach, możecie zobaczyć je na naszych wcześniejszych filmach. Linki czekają na Was w opisie pod filmem. W Andorze znajdziemy mnóstwo perełek architektonicznych, jak i artystycznych. W samym sercu miasta na Plaça de Rotonda nad rzeką Valira znalazło się miejsce dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Salvadora Dalí. La Noblesse du Temps, czyli szlachetność czasu, jest to rzeźba, która została podarowana Andorze przez przyjaciela Salvadora Dalí, Enrica Sabatera. A teraz parę ciekawostek o Andorze. Street art stało się na tyle ciekawym punktem, że zostało umieszczone na mapkach miasta dostępnych w punktach informacyjnych. Językiem urzędowym jest język kataloński. Podobno w każdym domu powinna być broń. Choć to bardziej tradycja niż realny obowiązek, to w historii Andory temat ten był traktowany bardzo poważnie. Andora nie posiada własnej armii. Jej obroną zajmuje się Hiszpania i Francja i pomimo to Andora uważana jest za jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Pomimo że Andora nie należy do Unii Europejskiej, to od 2002 roku oficjalnie używa euro jako waluty. A co ciekawe, produkuje własne monety kolekcjonerskie. Andora nie posiada własnej poczty i jednocześnie ma dwie, hiszpańską i francuską. Mimo to produkuje własne znaczki, które są nie lada gratką dla filatelistów. Dopiero w 1993 roku w Andorze została podpisana konstytucja. Przez 9 dni Andora miała króla. 11 lipca 1934 roku rosyjski awanturnik Boris Kosyriew ogłosił się Borysem I, niepodległym królem i ogłosił wojnę przeciwko biskupowi Urżel. Po 9 dniach 20 lipca został aresztowany i wydalony z Andory. Andorczycy oprócz urlopu mają jedynie 4 wolne dni w ciągu roku.
My ogólnie Andorę oceniamy jako 10 na 10. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o Andorze. Andora to nie tylko zakupowy raj, ale również piękne centrum historyczne, do którego zajrzymy za chwilę, jak przejadą samochody. Teraz możemy przejść na drugą stronę, żeby zobaczyć centrum historyczne. Spacerując starymi uliczkami Andory, trafiamy na kościół Sant Esteve. Jest to romańska perełka z przełomu XI i XII wieku. Jego kamienne mury i dzwonnica przypominają o czasach, gdy Andora dopiero rodziła się jako niepodległe państwo. Wszystkie zapisy mówią o tym, że Andora została założona przez Karola Wielkiego jako podziękowanie dla lokalnej ludności za pomoc w walce z Maurami. Od tamtej pory region ten zachował częściową niezależność, aż do momentu, gdy historia się trochę pokomplikowała. W 1278 roku podpisano porozumienie między biskupem Urgell a hrabią Foix. Na jego mocy obie strony miały współrządzić Andorą, co dało początek unikalnemu systemowi współksiążąt, jedynemu takiemu przypadkowi w Europie. Choć dziś Andora ma własny parlament i premiera, to formalnie głowami państwa nadal są współksiążęta Urgell oraz prezydent Francji. Władza wykonawcza leży jednak w rękach rządu andorskiego. Zaledwie kilka kroków od kościoła Sant Esteve znajduje się Casa de la Vall, dawna siedziba parlamentu. Przez ponad 300 lat właśnie tutaj zapadały najważniejsze decyzje dotyczące tego małego górskiego kraju. Z placu przed Casa de la Vall rozciąga się niezwykły widok na górską panoramę, jak i fragment miasta, gdzie w dole możemy ujrzeć postacie siedzące na wysokich słupach. Są to symbole 7 dzielnic Andory. Wszystko to razem tworzy spójną całość, podobnie jak i cała Andora. Znajduje się tutaj również pomnik w postaci fontanny. Jest to pomnik ludzi tańczących sardanę, czyli narodowy taniec Katalończyków, symbolizujący solidarność i jedność. W Andorze znajduje się również budynek o nazwie Caldea. Jest to kompleks basenów termalnych i rehabilitacyjnych oraz spa. I jest to największy tego typu kompleks w południowej Europie.
Zobaczcie, kochani, jak tu jest pięknie. Już powoli wieczór zapada. Jest super. O, widzę, że nie mogłaś się powstrzymać. Nie, absolutnie, słuchajcie, te kasztany tak pachną dalej. Także musiałam chociaż kupić parę, żeby spróbować w tym roku kasztanów. Także jemy póki ciepłe, a my, cóż, będziemy się z Wami dzisiaj żegnać. Idziemy jeszcze zobaczyć właśnie Andorę wieczorową porą, ale chcemy się pożegnać, póki nas jeszcze widać, chociaż trochę. Dokładnie. Także mamy nadzieję, że podobała Wam się Andora taką, jaką Wam pokazaliśmy. I tak jak nam się podobała. Dokładnie. I podoba. Tak. Także cóż, widzimy się niebawem, następnym razem. Tak, widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa!